Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jaka ma być inflacja w Europie w 2023? Najnowsze info z Londynu to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że te wspaniałe wykresy pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Jaka ma być inflacja w Europie w 2023? Najnowsze info z Londynu. Dzisiaj, w momencie tworzenia tego wpisu, jeszcze nie wiemy, jaka jest decyzja w sprawie stóp procentowych w Polsce, więc to nie jest temat tego wpisu. Odsyłam do porannego, gdzie zamieściłem wszystkie moje przemyślenia dotyczące tego, jaka ma być i czego rynek się spodziewa po dzisiejszej decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, ale pojawiły się ciekawe informacje dotyczące tego, jakie będą perspektywy inflacyjne w Europie w przyszłym roku i tym tematem chciałbym się teraz zająć, jako że jutro mamy kluczową, najważniejszą dla całego tygodnia decyzję ECB w sprawie stóp procentowych. Myślę, że ten temat inflacji w przyszłym roku będzie poruszany, będzie rozważany, więc warto go także poruszyć na naszym kanale. Zaczynamy oczywiście od obligacji, ale w tym wypadku nie od rentowności, tylko zajmiemy się cenami obligacji. Amerykańskie obligacje, jak widzimy, cały czas gładko kontynuują tendencję spadkową, rentowności przebijają kolejne psychologiczne poziomy i tutaj jest jak na dłoni widać tą grę pod to, że będzie dalsza podwyżka stóp procentowych, że będą dalsze podwyżki, być może nawet dynamiczne, że rynek oczekuje, że stopy procentowe w strefie euro i oczywiście w Stanach Zjednoczonych będą także podnoszone, ale kiedy zobaczymy, jaka jest skala ruchu na amerykańskich, porównamy ją do niemieckich obligacji, to ewidentnie tutaj widzimy jak na dłoni, że skala podwyżek stóp procentowych w strefie euro ma być większa niż wcześniej oczekiwano i to właśnie na tym tutaj rynek skupia swoją uwagę i będzie oczekiwał jutro wszystkich informacji na temat tego, gdzie mogą stopy procentowe się znajdować, ale oczywiście o perspektywach dla stóp procentowych dla strefy euro będziemy mówić jutro, kiedy będziemy bardzo dokładnie rozważać to, co może się wydarzyć podczas decyzji ECB. I widzimy po prostu jak na dłoni, że rynek przygotowuje się, że stopy procentowe mogą być wyższe, a jeżeli tak, to teoretycznie powinien rynek dyskontować, że inflacja w przyszłym roku będzie wyższa. Ale co teraz widać na rynku pieniężnym, na przyszłych oczekiwaniach co do stóp procentowych, ale nie pod względem oczekiwań wynikających z ankiet, z subiektywnych wniosków, tylko na podstawie wyników rynkowych, obserwacji instrumentów finansowych, za którymi stoją miliony, a czasami nawet miliardy dolarów, euro czy też funtów brytyjskich. No i tutaj widzimy, że na przestrzeni ostatnich godzin bardzo mocno spadły oczekiwania inflacyjne i to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. I te najnowsze info z Londynu sygnalizuje, że rynek zaczyna tak jakby oczekiwać, że oczekiwania inflacyjne w Europie w 2023 roku będą spadały, bo ten wykres odnosi się do perspektyw na 2023 rok i jestem bardzo ciekawy, co się dalej wydarzy, czy to jest anomalia, czy też nie, natomiast o tym się mówi. Być może jest to powiązane z zachowaniem oczywiście węglowodorów, natomiast ta różnica między oczekiwaniami inflacyjnymi dla Wielkiej Brytanii, dla strefy euro jest widoczna jak na dłoni na korzyść oczekiwań inflacyjnych w Wielkiej Brytanii, że one będą zmniejszane, skurczane i być może inflacja nie zachowa się tak, jak tutaj zakłada Bank of England, że wzrośnie nawet do około 15% na przełomie tego i przyszłego roku. Natomiast co się będzie działo, będziemy oczywiście to dyskontować i rynki także będą to dyskontować. Rynek obligacji oczywiście dyskontuje przyszłe stopy procentowe, dyskontuje oczekiwania inflacyjne i jeżeli po jutrzejszej decyzji Europejskiego Banku Centralnego oraz po decyzji Fedu rentowności zaczną spadać, czyli te ceny obligacji, które były na pierwszych dwóch wykresach zaczną rosnąć, to będzie to sygnał, że rzeczywiście rynek uwierzył w te najnowsze info z Londynu o tym, że spadają oczekiwania inflacyjne. I to będziemy oczywiście śledzić, ponieważ przyszłe rynkowe stopy procentowe są także szczególnie istotne dla walut oraz dla indeksów giełdowych, ponieważ w modelach wyceny, w modelach dochodowych i innych modelach, które służą do tego, jak wycenia się wartość spółek giełdowych,
stopa procentowa jest szczególnie istotna, bardzo ważna. A jak mają się w 2023 roku zachować stopy procentowe? Mniej więcej modelowy przykład odnosi się do tego wykresu, który teraz widać w tle z Bank of Canada, na którym widać, że mniej więcej od połowy 2023 roku rynek oczekuje spadku stóp procentowych i to jest scenariusz bazowy nie tylko dla Kanady, ale także dla Stanów Zjednoczonych, dla tutaj niektórych krajów europejskich, ale także dla Polski. To warto o tym pamiętać. Jako że jutro mamy ważną, niezwykle istotną decyzję ECB w sprawie stóp procentowych, gdzie stopy procentowe mogą wzrosnąć nawet o 50 punktów bazowych, więc oczekiwania na zmienność na euro-dolarze są bardzo duże, rosną i widzimy na tym następnym wykresie, jak bardzo jest to, jak te oczekiwania są zawyżone względem wszystkich innych momentów, kiedy mieliśmy do czynienia z decyzją ECB w sprawie stóp procentowych, więc wniosek jest taki: oczekujmy jutro dużej zmienności na euro-dolarze i przygotujmy się na nią, że tak może być. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych poznaliśmy dane o dynamice wzrostu PKB w strefie euro. Ona była wyższa niż zakładały prognozy, ale generalnie te dane to już są historyczne informacje, więc nie mają większego znaczenia. Natomiast jak zobaczymy na mapę, jak rozkłada się wzrost gospodarczy w strefie euro, to widzimy, że im bliżej źródła konfliktu, zwłaszcza kraje bałtyckie, tam notowana jest recesja, spowolnienie gospodarcze bardzo znaczące i widzimy, że wojna odciska się także piętnem na dynamice wzrostu PKB w tych dawnych krajach ZSRR, czyli krajach bałtyckich, i perspektywy oczywiście inflacyjne także tam są bardzo istotnie odbiegają od normy, czyli od tej średniej dla całej Unii Europejskiej. Widzimy, że wojna ma swoje konsekwencje także na tym wykresie dynamik wzrostu PKB dla poszczególnych krajów strefy euro. Poznaliśmy także dane o produkcji przemysłowej dla Niemiec za lipiec i okazała się być ona zdecydowanie lepsza niż zakładały prognozy. To także oznacza, że widać rozbieżność między tym, jak zachowuje się faktycznie gospodarka, a bardzo niskim poziomem optymizmu konsumentów, producentów, widocznym na wskaźnikach PMI, wskaźnikach zaufania konsumentów, więc ewidentnie także wojna odciska się na tych danych makroekonomicznych i na oczekiwaniach konsumentów i producentów, widocznych na wskaźnikach np. PMI, czy też różnego rodzaju innych wskaźnikach zaufania dla gospodarki. Wniosek jest taki: wojna ma gigantyczny wpływ na to, co się dzieje na kontynencie europejskim i od tego ryzyka geopolitycznego nie uciekniemy. Im bliżej konfliktu, tym gorzej zachowuje się giełda, zachowuje się gospodarka, więc to jest być może pewnego rodzaju wielki uśmiech losu, że polska gospodarka cały czas utrzymuje się na plusie i jesteśmy naprawdę w peletonie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, wzrost produkcji przemysłowej i wszystkie inne parametry gospodarcze dla naszego kraju. Oczywiście z wyjątkiem inflacji, a inflacja także jest efektem konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Ale teraz przejdźmy do polskich aktywów, które także dzisiaj będą szczególnie istotne, ponieważ czekamy. Jeszcze raz przypomnę, ten materiał nagrywam około godziny 14. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych. W pierwszej kolejności powinny zareagować obligacje i na nie będę dzisiaj skupiał swoją uwagę. Jeszcze raz przypominam, ETF, który obejmuje całą polską krzywą dochodowości, pokazuje z każdym dniem rosnącą relatywną siłę polskich obligacji, zwłaszcza względem niemieckich, amerykańskich. To jest dowód na to, że kapitał tutaj przypływa. Kiedy zobaczymy na zbiorczy indeks rynków emerging markets dotyczące walut, to widzimy, że jesteśmy poniżej nawet ze zniesienia ważnego Fibonacciego 61,8%. To jest oczywiście sygnał, że waluty te emerging markets są w niełasce. Powód jest oczywisty, czyli zachowanie amerykańskiego dolara. Zobaczycie, drodzy Państwo, a prędzej czy później tak się stanie, jak amerykański dolar zacznie się globalnie osłabiać, to kapitał z całego świata będzie szukał stopy zwrotu i rynki emerging markets, czyli złoty między innymi, zacznie silnie zyskiwać na wartości. Następne dwa wykresy dotyczące euro-złotego pokazują, które te poziomy są teraz newralgiczne, bardzo ważne. W średnim terminie, na tym pierwszym wykresie widzimy 4,65, jest wskazywany jako punkt kluczowy, punkt odniesienia dla średniego terminu, natomiast w krótkim terminie poziom 4,70. Jeżeli zobaczymy, że te poziomy padają, będziemy widzieć namacalne sygnały presji na krajową walutę. Na dolar złotym w krótkim terminie jest to poziom 4,70. I bardzo podobnie zachowują się rynki emerging markets, czyli ten wskaźnik cały giełdowy dla tych rynków
rozwijających się. Jesteśmy dokładnie na poziomie tego zniesienia Fibonacciego 61,8%, a warszawska giełda zachowuje się relatywnie jeszcze gorzej. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy bardzo blisko źródła konfliktu, a warszawska giełda jest generalnie najpłynniejsza z tych wszystkich najbliższych źródła konfliktu, dlatego cierpi tak wyraźnie. No i teraz przegląd tego, co się dzieje na rynkach światowych. Zaczynamy od rynków ryzyka, czyli Bitcoin. Tutaj spadki cały czas mają miejsce, jesteśmy już nawet poniżej poziomu 19 000 dolarów. To jest zła wróżba dla indeksów giełdowych na Wall Street, więc indeks S&P 500 ma bardzo dużą szansę na to, żeby złamać poziom 3900 punktów. Przypominam, to jest także Fibonacci 61,8% i gdyby ten poziom padł, otwiera się perspektywa do naprawdę mocnego ruchu w dół w kierunku minimów sprzed 2-3 miesięcy i w okolice minimów, które były ustanowione pół roku temu. Indeks DAX zachowuje się jeszcze gorzej i w tym wypadku utrzymywanie się poniżej poziomu 13 000 punktów to jest naprawdę wielka zachęta do tego, żeby zaatakować minima sprzed 2-3 miesięcy i minima sprzed pół roku. Euro-dolar w tym wypadku cały czas konsoliduje się na niezmienionych poziomach i prawdopodobnie będzie tak do jutra, do godziny 13:45. Natomiast na Forexie teraz gwiazdą jest oczywiście dolar, jen oraz wszystkie inne pary związane z jenem, gdzie naprawdę tendencja wzrostowa jest bardzo, ale to bardzo dynamicznie. Na dolar jenie zbliżamy się już nawet do poziomu 147, są poziomy, które nie były obserwowane prawie od 30 lat. Więc obserwujemy teraz to, co się teraz dzieje, jest naprawdę pasjonujące i fascynujące. Zobaczymy, czy Bank of Japan zacznie interwencję. Na razie nic na to nie wskazuje. Jeszcze raz przypomnę, powodem osłabienia jena, takiej panicznej fali wyprzedaży tej waluty, jest zachowanie rentowności światowych obligacji. Jeżeli rentowności rosną, czyli ceny obligacji spadają, to występuje wtedy presja wielka na to, żeby pozbywać się jena japońskiego i stąd też tak zachowują się wszystkie pary związane z jenem. Na rynku walutowym, na kablu warto także zwrócić uwagę, ponieważ na tych poziomach, na których teraz jesteśmy, znajduje się także prawie 40-letnia linia trendu wzrostowego, widoczna na wykresie, więc to, co się wydarzy wkrótce, będzie miało przełomowe, potężne, długoterminowe znaczenie, więc to także jest pewnego rodzaju argument za tym, żeby dać szansę scenariuszom prowzrostowym z tych poziomów, ale oczywiście musi się pojawić pretekst ku temu, żeby próbować przynajmniej pozbywać się amerykańskiego dolara. Może się tak zdarzyć po wrześniowej decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, kiedy już będziemy coraz bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale to oczywiście to jest tylko intelektualna spekulacja. Inne pary związane z jenem, zobaczmy, jak bardzo dynamicznie rośnie euro-jen i oczywiście jak jest fantastyczne, klasyczne wybicie górą z formacji trójkąta, 3-miesięcznej formacji trójkąta na parze funt do jena. Także tutaj tendencja wzrostowa powinna być obserwowana i być może ta dynamika tendencji wzrostowej może jeszcze bardziej przyspieszyć, jeżeli równolegle na całym indeksie funta brytyjskiego obserwowalibyśmy aprecjację. Rynek surowcowy to tylko ropa naftowa, z powodu tego, że w momencie tworzenia tego wpisu walczymy o potężną dwuletnią linię trendu wzrostowego widoczną na wykresie i te wydarzenia, które mają miejsce teraz, czyli znowu kolejna próba zagrania na formację, na kolejne dno w tych okolicach, właśnie teraz ma miejsce. Zobaczymy, czy się uda. Natomiast na ropie naftowej warto to, co się teraz dzieje, bardzo bacznie obserwować, ponieważ ja osobiście uważam i też a moje obserwacje, moje wnioski wynikają z tego, jakie jest teraz powiązanie między ropą naftową a obligacjami. Te moje obserwacje służą do wysnucia wniosku, że zachowanie ropy naftowej to jest teraz rynkowy wskaźnik wyprzedzający tendencje inflacyjne na całym świecie. Więc jeżeli ropa naftowa złamie tą potężną dwuletnią linię trendu wzrostowego, to oczekiwania inflacyjne zaczną jeszcze bardziej spadać i wtedy będzie szansa na odwrócenie tendencji na amerykańskich, europejskich obligacjach, tak żeby tendencja wzrostu cen, czyli kolejnego spadku rentowności była widoczna. Jeżeli ropa naftowa zacznie spadać, to jestem ciekawy, co się wydarzy także na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ powinno mieć to także pozytywny oddźwięk na rynku ryzyka. Obserwujmy ropę naftową i bądźmy czujni, co się dzisiaj wydarzy na rynku krajowych aktywów po decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, którą skomentuję dla Państwa jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu tym wszystkim, którzy
chcieliby i uważają, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, to zachęcam ich do komentowania, dodawania lajków i oczywiście subskrybowania. Do zobaczenia jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu i pozdrawiam.